Prezes PGE został odwołany. Sojusz z udziałem Polski chce konfiskaty aktywów Rosji. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego USA nie zatrzyma derusyfikacji, pomyśli Warszawy. Jest 9 grudnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polska na straży derusyfikacji w Europie wobec obaw względem nowej strategii USA. Długoterminowa polityka USA ograniczania wpływów Rosji i Chin w Europie nie skończy się wraz z głośną narodową strategią bezpieczeństwa. Więzi w energetyce to jeden ze sposobów na utrzymanie zaangażowania Amerykanów i dalszą derusyfikację, pomyśli Polski. Strategia bezpieczeństwa narodowego opublikowana przez Pentagon wywołała kontrowersje, bo zawiera postulat ograniczenia zaangażowania Amerykanów w Europie. Dlaczego to jest ważne? W interesie Polski jest przyciąganie Amerykanów w celu dalszej derusyfikacji energetyki w Europie. Współpraca energetyczna to jeden ze sposobów na utrzymanie ich uwagi w celu ograniczenia wpływów Rosji oraz Chin. Dokument przygotowany przez Pentagon liczy 29 stron i zawiera wiele tez publicystycznych administracji Donalda Trumpa. Są jednak fragmenty, które można odnieść do współpracy energetycznej. Cytuję: będziemy potrzebować silnej Europy, która pomoże nam skutecznie konkurować i będzie z nami współpracować, aby uniemożliwić przeciwnikom jej zdominowanie. Czytamy w dokumencie. Może chodzić m.in. o uniknięcie dominacji Rosji albo Chin w energetyce, co leży niezmiennie w interesie USA. Długofalowa polityka Waszyngtonu zmierzała do realizacji tego celu i tezy ze strategii sugerują, że tak pozostanie. Warto przy tym odnieść się do innego fragmentu, który jest diagnozą potwierdzającą takie przypuszczenie. Wojna na Ukrainie miała odwrotny skutek w postaci zwiększenia zależności zewnętrznych Europy, a zwłaszcza Niemiec. Obecnie niemieckie firmy chemiczne budują w Chinach jeden z największych na świecie zakładów przetwórczych, wykorzystując rosyjski gaz, którego nie mogą pozyskać u siebie. Czytamy. Amerykanie podkreślają problemy wynikające z zależności Europy, zagrażającej jej zdominowaniem przez przeciwników. Proponują także rozwiązania, cytuję: budowanie zdrowych narodów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej poprzez powiązania handlowe, sprzedaż broni, współpracę polityczną oraz wymianę kulturalną i edukacyjną. Czytamy. Wspomniane związki handlowe mogą odnosić się do współpracy energetycznej. Kolejny cytat. Zachęcanie Europy do podjęcia działań w celu zwalczania merkantylistycznej nadwyżki mocy produkcyjnych, kradzieży technologii cybernetycznego szpiegostwa i innych wrogich praktyk gospodarczych to postulat ze strategii. I jest to odnośnik do wyzwań w relacjach gospodarczych z Chinami, na które USA i Unia Europejska odpowiadają podobnie ograniczeniami handlowymi oraz regulacjami mającymi ukrócić dominację Chińczyków w sektorze surowców krytycznych, metali ziem rzadkich i komponentów odnawialnych źródeł energii. Strategia przedstawiona przez Pentagon zawiera istotne fragmenty zawierające krytykę polityki Unii Europejskiej oraz apel o zrównoważenie relacji z Rosją. Te cytaty mogą budzić niepokój z punktu widzenia sytuacji Ukrainy. Natomiast części strategii Pentagonu poświęcone wzmacnianiu państw Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. poprzez rozwój więzi handlowych, mogą być korzystne z punktu widzenia Polski oraz jej interesów w postaci ograniczania wpływów Rosji i Chin. Z tej perspektywy należy podkreślić, że Polacy od lat prowadzą politykę utrzymywania zaangażowania USA w regionie poprzez powiązania handlowe. Przykładem mogą być liczne kontrakty na dostawy LNG oraz wybór Amerykanów do budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Istotny jest także aspekt bezpieczeństwa. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth wymienił Polskę wśród krajów sojuszniczych, które, cytuję, wywiązują się z obowiązków obronnych oprócz Izraela, Korei Południowej, krajów bałtyckich oraz, cytuję, w coraz większym stopniu Niemiec. Oznacza to, że potencjalne rozstrzygnięcie w sprawie Ukrainy nie będzie uwzględniało osłabienia wsparcia USA na rzecz osłabienia wpływów Chin czy Rosji w Polsce. Wzmacnianie współpracy energetycznej obok obronnej jest zaś wskazane także w celu uniknięcia takiego scenariusza. Co dalej? Nie jest jasne, czy strategia przedstawiona przez Pentagon będzie w pełni odzwierciedlać politykę zagraniczną USA. System polityczny w Ameryce zawiera szereg rozwiązań równoważących wpływ władzy wykonawczej. Należy podkreślić, że kompromis w sprawie ustawy National Defense Authorization Act (NDAA) przyjęty w Kongresie zawiera zapisy o tym, że ograniczenie ilości wojska USA w Europie wymagałoby zgody parlamentu i byłoby, cytuję, zaproszeniem do agresji Rosji. To odniesienie do ograniczenia liczebności żołnierzy w Rumunii, kraju obok Polski kluczowym w regionie.
Decyzja o ograniczeniu sił w Europie albo przekazaniu dowództwa w NATO na rzecz Europejczyków zgodnie z projektem NDAA 2026 wymagałaby zgody Kongresu oraz szefa dowództwa europejskiego USA. Warto przypomnieć, że Kongres korygował już w przeszłości politykę administracji Donalda Trumpa. Wpisał w NDAA 2020 fragmenty o sankcjach wobec gazociągu Nord Stream 2, które zablokowały jego budowę do czasu zwolnienia przyznanego na mocy układu USA i Niemiec z Rosją. Strategia zaproponowana przez Pentagon została także częściowo skrytykowana przez ceniony think tank Center for Strategic and International Studies, który podkreśla, że utrzymanie Pax Americana na świecie może być kosztowne, ale się zwróci. Cytuję: warto ponieść odpowiednie krótkoterminowe koszty w zamian za długoterminowe korzyści płynące z Pax Americana. Koszty te to inwestycje w bezpieczeństwo, otwarty handel, demokrację i sojusze. Utrata z oczu tych fundamentów globalnego pokoju nie postawi Ameryki na pierwszym miejscu, ale osłabi ją. Czytamy w konkluzji z oceny strategii autorstwa CSIS. Oznacza to, że ostre tezy o Europie ze strategii bezpieczeństwa narodowego utworzonej przez Pentagon w listopadzie 2025 roku mogą być łagodzone przez parlament amerykański. Zaangażowanie USA w ograniczenie wpływów Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej może zostać utrzymane, pomyśli Warszawy. W interesie Polski jest dalsze utrzymanie zaangażowania USA w derusyfikację energetyki w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Warto przypomnieć, że administracja USA dała pół roku Niemcom na derusyfikację rafinerii Schwedt i wprowadziła sankcje wobec Rosnieftu oraz Łukoila z Rosji, które mogą doprowadzić do wyprzedaży aktywów rosyjskich w regionie, jak udziały Rosnieftu w Schwedt. Polska może poszerzać współpracę energetyczną z USA o udział w układach tego typu, jak zaczynają już robić Węgry, które mają mniej argumentów przez większą zależność od surowców rosyjskich. Istotnym obszarem współpracy z USA pozostanie Ukraina, która w razie odbudowy będzie realizować układ surowcowy zawarty z Waszyngtonem, a co za tym idzie kontrakty energetyczne w regionie, których elementem może być rozwój hubu gazowego, naftowego i energetycznego w Polsce. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Zmiany w PGE. Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej odwołała prezesa Dariusza Marca oraz wiceprezesa Macieja Górskiego. Powołała Dariusza Luberę na pełniącego obowiązki prezesa przez 3 miesiące. Były minister w kluczowym banku. Jakub Jaworski wszedł do zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego po odwołaniu ze stanowiska Leszka Stypułkowskiego. To kluczowy bank z punktu widzenia finansowania projektów w energetyce. Jaworski w roli ministra aktywów państwowych powołał z BGK Fundusz na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Kapitał krajowy w atomie. Prezes Bechtel Polska Leszek Hołda powiedział na konferencji PZPB Atom, że elektrownia jądrowa w Polsce powstanie, cytuję, na czas, w budżecie i z możliwie największym udziałem local content. Pierwszy reaktor na Pomorzu ma rozpocząć dostawę energii w 2036 roku. Teraz wieści z Europy. Niemcy w Chinach. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul odwiedził Pekin 8 grudnia. Nie udało mu się zawrzeć porozumienia o utrzymaniu dostaw metali ziem rzadkich, od których jest zależna gospodarka europejska. W styczniu ma się odbyć wizyta kanclerza Friedricha Merza. Konkurencja LNG. Grecja oraz Turcja chcą rozwijać dostawy LNG z USA na południe Europy. Atlantic Sea LNG Trade z Grecji oraz turecki Botas podpisują kolejne kontrakty na gaz skroplony i deklarują chęć eksportu do krajów europejskich jak Rumunia czy Ukraina. To wyzwanie dla Polski, która ma podobne plany. Sojusz za konfiskatą. Polska jest wśród sygnatariuszy listu w sprawie jak najszybszego użycia aktywów rosyjskich w Europie do wsparcia obrony Ukrainy zgodnie z planem Komisji. Są także podpisy krajów bałtyckich, Finlandii, Szwecji oraz Irlandii. Polacy dzierżą przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Podczas posiedzenia Rady z 8 grudnia, cytuję, zgodzono się, że w najbliższym czasie kluczową kwestią będzie podjęcie decyzji w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Luzowanie odpowiedzialności. Jest porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie luzowania przepisów o odpowiedzialności korporacji w sprawie zrównoważonego rozwoju. Chodzi o koncesje w pakiecie Omnibus, które ograniczą obowiązki raportowania firm o wpływie na środowisko ustalone w Europejskim Zielonym Ładzie. Mają dotyczyć tylko firm z ponad 5 tysiącami pracowników i co najmniej 1,5 miliardów euro przychodów. Jeszcze wieści ze świata. Dostawa pomimo sankcji.
Dane LSEG sugerują, że 8 grudnia doszło do pierwszej dostawy LNG z projektu małej skali portowaja LNG rosyjskiego Gazpromu na Morzu Bałtyckim do Chin. Dostawa została zrealizowana pomimo sankcji USA wobec tego projektu ze stycznia 2025 roku. Przełom w chipach. Amerykanie godzą się na eksport chipów Nvidia o nazwie H200 potrzebnych w wysokich technologiach do Chin. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że eksport będzie się odbywał zgodnie z priorytetami bezpieczeństwa USA. Amerykanie obawiali się, że chipy tego rodzaju posłużą wojsku chińskiemu. Afera wenezuelska. Ameryką wstrząsnęła afera polityczna wokół ataków USA na łodzie z Wenezueli. Według mediów istnieje nagranie z ataku na rozbitków w celu ich dobicia na mocy rozkazu Departamentu Obrony. Kongres domaga się ujawnienia wideo z uderzenia. Trwają spekulacje o możliwym ataku na Wenezuelę. Ocieplenie notuje przyspieszenie. Dane satelit Kopernik sugerują, że zmiana klimatu na globie przyspiesza, a temperatura globalna w latach 2023-2025 ma przekroczyć wzrost o 1,5 stopnia Celsjusza. Byłby to pierwszy raz w historii z przekroczeniem tego pułapu w okresie 3-letnim. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.